Witamy dzisiaj w polu. Witamy wszystkich widzów kanału Korbanek. Dzisiaj spotykamy się w plenerze w województwie kujawsko-pomorskim, dokładnie miejscowość Mamlicz. Mamy tą okazję i sposobność i przyjemność pokazać Państwu siewnik sola zagregatowany z agregatem Macieja Czajkowskiego, uprawa pasowa. No, Macieja Czajkowskiego to kiedyś był, a teraz tak. Obecnie pana Dariusza Wielgórki. Tak? Użytkowany agregat jest od jakiego okresu? W tamtym roku pojawił się na gospodarstwie, teraz jest jego drugi sezon. Drugi sezon macie za sobą. Generalnie współpracuję, z tego co wiem, z Monosemem. Tak. Na co dzień. Pozwoliliście nam przetestować maszynę w polu Sole wraz z tym agregatem. Dzisiaj tutaj troszeczkę żeśmy posiali słonecznika i będziemy dalej siali. Będziemy się przyglądać, bo samo zasianie, no, warunki pozwoliły wreszcie nam, bo dzisiaj akurat mamy pogodę, okienko pogodowe, że można wreszcie znowu zacząć siewy. Tak. I pojechaliśmy i okazuje się, że można pracować, więc będziemy dalej pracować. Słonecznik już czas powinien... Tak, czas nas zmusza już do intensywnych siewów. Ale jeszcze nadmienimy gospodarstwo Ma Czajkowskiego, ponieważ też się specjalizuje nie tylko w produkcji roślinnej, ale też i w usługach, tak? Tak. Te usługi są robione właśnie między innymi zestawem Czajkowskiego z Monosemem, tak? Tak. I głównie co jest siane? Przeważnie kukurydza, burak, słonecznik i rzepak. Czyli rozumiem, że buraki prawie już z głowy, czy jeszcze do siania są? Buraki mamy za sobą, będziemy teraz siać słonecznik, po zakończeniu przezbrajamy się na kukurydzę i tak pozostanie pewnie do końca sezonu. Państwo nam pozwolili dzisiaj zaprezentować siewnik Sole w swoim gospodarstwie. Zbieramy opinie na temat tego siewnika i co można powiedzieć na temat tego siewnika Sola? Sieje, nie sieje, nadaje się czy się nie nadaje? Uważam, że bardzo się nadaje, ze względu na swój precyzyjny siew, napęd elektryczny zyskuje tutaj dużą przewagę, bazujemy na Monosemie, też dobrym siewniku, ale z napędem mechanicznym. Czyli krótko mówiąc, tutaj jeszcze jakby trzeba było zrobić precyzyjne rolnictwo, o czym się dużo teraz mówi, tak. To jest tutaj już w przypadku soli do zrobienia, tak? Tak, bardzo pozytywne wrażenie na nas. Mamy nawigację z mapowaniem pola, możemy sobie zgrać mapę obsady i bardzo pięknie to działa. I zgodnie z klasą ziemi, tak. zasobnością po prostu decydować o tym, o normie wysiewu. Są to oszczędności i efekt końcowy ma być taki, że po prostu krótko mówiąc robimy wszystko z jakimś tam zamysłem, a nie na zasadzie takiej, że no, będzie jak będzie, tak? Tak. Siewnik Sola, jeszcze tylko nadmienię, tutaj mamy wersję elektryczną, czyli napędu sekcji, czyli krótko mówiąc to jest jeden jego atut, drugi atut mamy ramę Vario, tak? Czyli krótko mówiąc możemy płynnie przestawić się w miarę szybko. W Twojej ocenie czas przestawienia jest do przyjęcia? Ile to jest? Czas jest fenomenalny, po prostu przedstawiamy przekładki na ramy, które można pokazać i rozsuwamy hydraulicznie i mamy dany rozstaw. Nie trzeba żadnych zabezpieczeń z sekcji przestawiać. Wszystko dzieje się hydraulicznie, praktycznie z obsługi kabiny. Z tego co zauważyłem, jak przezbraliśmy się tutaj w lewo, w prawo na zasadzie testu, czyli z rozstawu 45 na 75 z wymianą tarczy, pół godziny? Max. To jest, wystarczy nawet dla jednej osoby, nie mówię już, że podchodziły dwie osoby. Jedna osoba jest w stanie w przeciągu pół godziny zrobić wszystko. Nawet. Tak. Jeszcze chciałbym nadmienić a propos tego rozstawu, co nam zyskuje z rama Vario. Szerokość transportowa składa się on do 45 i nie mamy problemu z przejazdem gdzieś, gdzie inne siewniki konkurencyjne zawsze te sekcje wystają gdzieś szerzej poza obrys. No i jest to jakiś dla mnie atut, gdzie dużo się poruszamy po drogach publicznych. No bo usługi to jednak są jakieś tam zasięgi trochę większe niż swoje pola w koło komina, tak zwane, tak? Koło komina. Czyli krótko mówiąc trzeba się szybko złożyć, przemieścić się na następny kawałek, tak? A drogi między miejscowościami są wąskie, często jest jeszcze szpaler drzew z jednej i z drugiej strony, no i trzeba się minąć z jakąś tam z większym zestawem ciężarowym, który akurat jedzie po zboże, załóżmy, do gospodarstwa, no i jest klops, tak? Więc krótko mówiąc Sola wpisuje się w to, że też daje ten komfort potem operatorowi podczas przemieszczania się z pola na pole, z dojazdami i tak dalej, no bo w usługach tutaj krótko mówiąc nie ma złej drogi, tylko trzeba po prostu nią dojechać do pola i swoją robotę wykonać. Niestety najważniejszy dla nas jest czas, którego ciągle brakuje. Więc
Tak z ciekawości, skoro te usługi, to w gospodarstwie tych usług ile się wykonuje rocznie? Rocznie zasiewamy około 800, włącznie z hektarami gospodarstwa, 800 hektarów kukurydzy, około 100 buraka, do 50 słonecznika. I jeszcze jakiś rzepak się trafi po drodze. To są oczywiście liczby takie podane ogólnikowo, bo jeden rok jest lepszy. No, w tym roku podejrzewam, nie zrobimy takich osiągów, ale czas pokaże. Pewnie dlatego, że kukurydzy będzie mniej. Tak, to jest główny aspekt, gdzie no, jednak cały rynek wyhamował i no, spodziewamy się, że będzie tego mniej, chociaż nie powiedziane, to jest tak jak w różeństwu usług. Jedni sieją mniej, drudzy więcej i to się normuje. Jedną jeszcze rzecz, tutaj mamy akurat sprzężony siewnik z aplikatorem do nawozów. W przypadku Czajkowskiego aplikator do nawozów w soli byłby zbędny tak naprawdę, tak? Chyba że ktoś ma jakąś fanaberię i chce podać trzeci nawóz, ale z praktyki mogłoby to być ciężkie do przyjęcia, ponieważ pas, który nam spulchnia, mógłby źle wpływać na redlicę, chociaż sola naprawdę wykonane jest solidnie. I myślę, że nie ciągłoby do korzenia, jakby tak nazwać. Miałem przyjemność oglądać ostatnio filmiki prosto z Hiszpanii, jak pracuje sola i w jakich warunkach. No to tutaj by można było powiedzieć, że ona nie ma co robić, bo tam warunki w polach są zdecydowanie trudniejsze, ekstremalne, dużo kamieni i tak dalej. Tutaj też żeśmy spotkali, no bo też nadmienię, że w poprzednim dniu wykonywaliśmy siew buraka cukrowego akurat, tak. I trochę kamieni było i trochę nierówności było. Radził sobie, tak, z tymi kamieniami, z tym wszystkim. Wbrew pozorom jest ta zawsze pierwsza obawa, co się stanie, gdy spotkamy kamień z nową maszyną i ku zdumieniu naprawdę radzi sobie ta maszyna. Jeszcze dodatkowo jest zabezpieczony sprężyną. Talerz, tak? Tak, talerz i nie dzieje się nic złego, co by mogło nas zaniepokoić. Dziękujemy za krótką relację z dzisiejszego dnia. Możemy życzyć udanych siewów. Widzom dziękujemy za uwagę i prosimy o subskrypcję, łapka do góry. Do usłyszenia. Możemy zrobić tutaj też 75 cm, tak? Technologia. Czyli burak, soja, słonecznik, wszystkie kukurydza, wszystkie możliwości są.